jest pewne słówko, którego nadużywasz, chociaż nie zdajesz sobie chyba z tego sprawy. A jest ono kluczowe, bo jeśli przestaniesz go używać, myślę, że twoje życie się może poważnie zmienić. Nazywam się Konrad Jerzek Weldobosz. To są językowe spacery. I dziś opowiem ci historię, którą opowiedział mi mój znajomy Daniel. I przekonasz się, że rzeczywiście nadużywasz tego słówka, a nawet udowodnię ci, że tak jest. Z Danielem pracowaliśmy w korporacji i pamiętam, jechaliśmy kiedyś na spotkanie w innym biurze, gdzie miałem poprowadzić szkolenie z różnic międzykulturowych. Trochę sobie narzekaliśmy na to, jak zachowują się ludzie z różnych krajów, no ale okazało się, że my Polacy wcale nie jesteśmy lepsi. Dlaczego? Wyobraź sobie, że ktoś prosi ciebie o to, żeby coś zrobić. Może to być twój szef, żona, mąż, może rodzice. Jaka jest twoja odpowiedź? Polacy w większości mówią nie. Nie da się tego zrobić, nie mogę, nie teraz i tak dalej. I zastanów się, czy ty też czasem nie odpowiadasz na każde pytanie nie. Wiem. To jest właśnie ten dowód. Co sobie pomyślałeś, czy pomyślałaś? Pomyślałeś sobie, nie, to nieprawda. I właśnie to jest dowód na to, że my zawsze, jako Polacy, myślę, jesteśmy na nie. I tutaj Daniel, gdy rozmawialiśmy o tym zjawisku, powiedział mi ciekawą historię. On pracował z takim menadżerem z Wielkiej Brytanii, Markiem, i kiedyś rozmawiali sobie. Mark poprosił go o przygotowanie jakiegoś raportu, czy zrobienie czegoś. No i Daniel oczywiście jako typowy Polak zaczął od różnych powodów, dlaczego zrobienie tego nie ma sensu. I wtedy Mark mu przerwał i poczekaj, słuchaj Daniel, powiem ci coś bardzo ważnego. Wiesz, ja ciebie znam i wiem, że przez pierwszą minutę będziesz mi podawał tysiące przyczyn, dlaczego nie ma to sensu, dlaczego nie trzeba tego robić, dlaczego trzeba to zrobić inaczej i tak dalej. Jesteś na nie. Ale wiem też, że chwilę później przechodzisz już do konkretów i dyskutujemy na tym, jak to zrobić i koniec końców zrobisz to, o co ciebie poprosiłem i zrobisz to bardzo dobrze. Ale wiesz co? Ja ciebie znam i wiem, że ta minuta czasu będzie poświęcona na to słowo nie. Ja poczekam. Dla mnie nie ma to problemu, ale wiesz co? Będziesz kiedyś rozmawiał z ludźmi, którzy będą mieli tylko minutę dla ciebie. Poproszą ciebie o coś i być może będzie to największa szansa w twoim życiu. Być może będzie to coś, co popchnie cię w karierze do przodu. A ty powiesz im nie. Chociaż tak naprawdę z tyłu głowy masz odpowiedź tak. I zastanów się nad tym. I tak naprawdę to, co Daniel mi powiedział, sprawiło, że ja też zacząłem się zastanawiać, ile możliwości straciłem, bo odpowiedziałem nie. Ile szans zaprzepaściłem, bo odpowiedziałem nie. I ty też zastanów się, czy ty też nie odpowiadasz za często nie, chociaż tak naprawdę chcesz powiedzieć tak. To jest coś, co my, Polacy, mamy i co, myślę, nas trzyma w jednym miejscu. My nie potrafimy pozytywnie podejść do tego, co robimy. Przez to tracimy wiele szans. Tak jak ten menedżer Mark tłumaczył Danielowi, wiele ludzi ma dla nas tylko tę minutę i przez tę minutę my wypadamy negatywnie, tak jakbyśmy nie chcieli. Z czego to wynika? Nie wiem. Być może z naszej trudnej historii. Ja idę teraz na przykład sobie po tej dróżce w lesie w Zielonce, w miejscu, gdzie nie tak daleko znajdowało się w 1939 roku lotnisko, z którego startowały samoloty bronić bombardowanej Warszawy. Było wiele rzeczy. My musieliśmy jako Polacy przejść wiele trudnych momentów po to, żeby zachować naszą tożsamość, nasz język. I
Być może dlatego jesteśmy tacy negatywni, dlatego jesteśmy zawsze w opozycji do tego, co mówi druga osoba. Więc teraz chciałem Cię poprosić o jedno. Kiedy ktoś Ciebie poprosi o coś, dzisiaj, jutro, spróbuj powiedzieć tak. Tak, nawet jeśli chcesz powiedzieć nie. I zobacz, gdzie Cię to zaprowadzi. To jest bardzo przyjemna rzecz, bo gdy mówimy tak, gdy odpowiadamy tak, tworzymy pozytywną atmosferę. I jest to coś, co jest bardzo potrzebne także w nauce języków obcych. Kiedy rozmawiasz z drugą osobą w języku, którego się uczysz, bardzo często jest wtedy takie napięcie w tobie. Jesteś zestresowany czy zestresowana i powiedzenie nie zwiększa tylko ten stres. Zobaczysz, gdy zaczniesz odpowiadać na pytania tak, bardzo się rozluźnisz, bo ta pozytywna odpowiedź sprawi, że i twój rozmówca będzie dużo milszy i ty będziesz się lepiej czuć. Więc spróbuj tego także, kiedy będziesz rozmawiać w języku obcym. Nie odpowiadaj nigdy nie. Jest tutaj taka dobra technika, którą stosują osoby zajmujące się stand-upem i tak dalej. To z tego może bardzo dużo śmiesznych rzeczy wyjść. Technika ta nazywa się tak i. Czyli na każde pytanie spróbuj odpowiedzieć tak i. Czyli odpowiedzieć pozytywnie i coś od siebie dodać. Wtedy zobaczysz, że ta komunikacja będzie dużo łatwiejsza, dużo przyjemniejsza i jej efekty na pewno Ciebie zaskoczą. Bo jeśli odpowiesz na coś tak, no to otwiera się przed Tobą cały świat. A to i jest tylko symbolem takich możliwości, które przed Tobą stoją. Ale jest jedna ważna rzecz na koniec. Jest jedna rzecz, jedna sytuacja, kiedy musisz odpowiedzieć nie. Dzieje się wtedy, kiedy ktoś zapyta się Ciebie, czy mam uczyć się słówek? Oczywiście odpowiedz nie. Nie ucz się słówek, ucz się zdań.